Cześć Eddie, dojechaliśmy Siema. w końcu z tym arbosikiem, doczekałeś się. No ja już straciłem pojęcie wiary. Mówię, pewnie nie dojdzie, bo macie też jeszcze innych tam, nie? Non stop w polu pracuje, nie odpoczywa. No to dobrze. Ale jesteśmy, także No. ściągamy i działamy. No i dobra, no to będziemy działać. Maszyna zjechała z lawety, także jedziemy testować. Siadaj Eddie, pokażę Ci wszystko co i jak. O, Tak jak Ci wygodnie sobie bajka. ustaw. Fajnie, o, no i gitara. I Dobra. prosta sprawa, masz... Dobra, ja mam byłem krótkie, odsunięty na maksa. Tylko tam, momencik, to się nie chowa, nie? To się nie chowa. Dobra. Prosta sprawa, tu masz przód, tył Przed tył. i A rewers, joystickiem. jak to z rewersem działa? Wiesz co, rewers masz włączony tylko na jazdę albo przód, albo tył, obojętnie. Mhm. I wybierasz sobie kierunek jazdy tutaj. Znaczy ja tak się przyzwyczaiłem, możesz oczywiście rewersem też, ale wydaje mi się, że najłatwiej jest tutaj. Masz wszystko pod ręką. No. Czyli po prostu tak, do przodu to jak w Fencie, tak? Jak w Fencie. Wybierasz Teraz jest, kierunek jazdy, dobra, teraz albo jest- przód, albo tył i joystickiem popychasz sobie do To jest przodu. parking, tak? Nie, masz strzałeczkę wybraną kierunek do przodu, czyli jak popchniesz, to zaraz zmieni się na jazdę w przód. O. No i I dobra. teraz masz ustawione 2 km na godzinę, może inaczej ci pokażę. Dobra. 2 km na godzinę. F2. F2. A, Tutaj szybko masz... się uczę, dobra, tutaj. Nie. Właśnie nie. Tutaj masz takie pokrętełko z tyłu. No. Tym sobie ustawiasz daną prędkość na tym, powiedzmy, zaprogramowanym przycisku. Obok masz takie dwa przyciski. Programowalne prędkości. Weź sobie ręką, spróbuj. Możesz sobie zaprogramować 3 prędkości, tylko przyciskami się przerzuca. No, już kapuję, dobra, I fajnie. tak samo masz do tyłu. 3 prędkości i kółeczkę sobie zmieniasz na każdym, jakie chcesz. Pod tym palcem są. Akurat pod tym palcem pasuje. Tutaj no. musisz uważać. Tutaj masz wyjście hydrauliczne już też podpisane. Także możesz sobie sterować pługiem. No. Chyba pod tym jest obrót, akurat o ile się nie mylę. Tak, jest obrót. No Okej. i dobra. To co, jedziemy, nie? Jedziemy. Ładnie, nie? Masz 22 do przodu, więc możesz sobie Zmniejszyć? zmniejsz, żeby wyczuć maszynę najpierw. Tam wskazująco. Do góry. Tam do góry, a żeby jechać do tyłu, to musisz wybrać bieg do tyłu, nie? Wybrać tutaj. Aha, i płynie do przodu I tam masz one 5 na godzinę wybrane do tyłu. O, to jest fajne właśnie. Możesz sobie Ciężko poustawiać. chodzić jak kierownica, już nie wyrobiona. Nie wyrobione. Ale fajnie mruczy. Żeby się zatrzymać, to musisz joystick na 0 oczywiście, nie? No. Pierwszy raz jestem w życiu w takim ciągniku z Vario, tak? Dobra. Żeby się nie pomylić, żeby Musisz sobie go wyczuć, właśnie. Uważaj. Właśnie. No właśnie. Haha, Też miałem- teraz do przodu. Do przodu to musisz wybrać kierunek jazdy. W Fencie nie byłem, ale coś ala w Fencie już jestem pierwszy raz. To też była moja pierwsza przygoda z takim Vario, nazwijmy to Vario, bo to jest skrzynia Teraz Linde. lecimy. No i I tam możesz sobie albo kółeczkiem na tej prędkości wybierać, albo... całkiem inaczej podchodzi się do sterowania w tym ciągniku jak w takich normalnych, nie jak do ojcu. Jest skrzynia nie zwykła, Mhm. półbiegi mamy, no to jest całkiem inna bajka. Wszyscy pytali już, jak tutaj w kabinie, jak to obsługiwać, także ten Teraz- film będzie taki Teraz instruktażowy. tak, teraz uszczkniemy trochę tej tajemnicy, jak to chodzi. Trochę tam pokażę też u siebie, jak to wygląda. Fajnie też, bo jest równiutko z ciągnikiem, nie? Tak, on ma liniowanie ten pług, także Tak, ten tak, pług tak. jest też Vario, więc No, tak samo w Fernandzie mamy, to jest super sprawa. fajne do obrotu, nie? Bo Oczywiście. ciągnik nie musi wysoko podnosić. Oczywiście. Jakbym zszedł z siedzenia, by sobie pojechał ciągnik? Niestety nie. Jest czujnik, To także bardzo dobrze. tutaj nie Bardzo da dobrze się. Właśnie, dobra, światła mamy. Mamy światła. A jak wrażenia w ogóle między 5000, bo już tak na pierwszy rzut oka, jak to? Jak w ogóle, no to powiem Ci, że a można w biegu przełączyć na dłuższy? Można, jak Aha. najbardziej. To wyjedź sobie na prostą, żebyś opanował moc. Poskromić 200 kuni. Chyba lampka się przepaliła, bo szybko mryka kierunkowska. Wiesz co, chyba są LEDowe i dlatego. No, dlatego. Możesz sobie mieć ten joystick na maksa i tam sobie przerzucić w trakcie jazdy nawet. No i od razu parking działa, nie? Tak.
Jeszcze jedna rzecz, nie powiedziałem Ci, musisz się zatrzymać, bo teraz mamy ustawiony tryb polowy tutaj, na wpół. Tym trybikiem zmieniasz tryb na drogowy, tutaj wyświetla się przyczepka. To też będzie chodził ten, amortyzacja podnośnika, nie? I klikasz sobie zająca i jedziemy szybko już. No teraz już mamy 40 na godzinę. Wtedy on pracuje na niższych obrotach na drodze, nie? Brzydko już się rusza. Już się rusza, chociaż powiem Ci, że... U nas 30 litrów spadło. Ponad 33 litry, bo wczoraj dopadało To ładnie. za 2 litry. U nas dzisiaj minus 3 było. U nas minus 4 chyba, gdzieś tak gdzieś koło tego, nie? Chociaż żyto i rzepak cały czas tak, ta wegetacja idzie, ale pszenica jest mocno zatrzymana jęczmień. No. Dobra, to teraz może opowiedzmy o tej furze, co? Tak, skrzynia Vario, coś a la Fendt, tak? Tylko, że to jest... Działanie takie samo, powiedzmy, nie? Podobne. Ale skrzynia jest z produkcji Linda. Firmy Linda. Silnik Weihai też już znany z maszyn budowlanych. Aha, czyli to jest wszystko takie sprawdzone, co chodzi w ciężkich warunkach. Tak. 7,5 litra. To bardzo, moim zdaniem, jest dobry kierunek. To, co jest sprawdzone, ładować, powiedzmy, no... Co za różnica, czy maszyna budowlana, czy taka, tak? No, Dokładnie. Jak to będzie funkcjonować, jak to funkcjonuje w takich ciężkich warunkach, no to... Maszyny budowlane mają też ciężkie warunki, one tam lekko nie mają. No, tam na pewno nie, tam są ekstremalne, tak? Silnik 7,5 litra, więc to nie jest mała pojemność. Na razie nie szaleję z tym pługiem, bo nie wyczułem tego ciągnika jeszcze, No nie? właśnie. Dobra, to jedziemy, bo nas ogania z tyłu, spieszy się pewnie na obiad. Na polu zobaczysz, jak fajnie w tym joysticku wszystko jest tak ułożone intuicyjnie pod ręką, że będziesz... Nie trzeba gdzieś tam się rozglądać, patrzeć tylko. To jest wałek, Prędkości wałka, przedni napęd, blokada. blokada różnicowa, auto. No, także prosty ciągnik. Ja jak do niego wsiadłem, to chwila, moment i już miałem... Ja tu znam każdy kawałek tej drogi, więc wiesz... Ale miękko się jedzie, nie? Tak przyjemnie tym ciągnikiem. Kurde, nie myślałem, żebym w takiej furze kiedykolwiek w tylu koniach siedział. No. Już snułeś jakieś podejrzenia, a on ten ciągnik naprawdę nie odpoczywa. Także... Znaczy ja tam, wiesz, może i też, ale i widzowie, nie? Też się zastanawiałem, dlaczego przyjechał jeszcze, ale to wiadomo, trzeba wszystko dopracować, żeby nie było. Wiesz co, też czekaliśmy, bo miał przegląd, się zbliżał i nie chcieliśmy jechać, żeby wypadnie akurat przegląd u Ciebie, nie? Aha. Więc też żeby chcieliśmy żeby zrobić było- przegląd, Racja. maszyna gotowa i jedziemy do Ediego na grubą akcję. Ciepło się robi, nie? Klima, nie wiem czy ona działa. To choroby grzybowe, chowacz, wszystko zacznie się pojawiać za chwilę. w No, rzepaku. już dzisiaj planowałem jechać, ale mówię, powiedziałem, położymy, brat jutro mnie zmieni. Zobaczymy, co brat powie. To ile byś tak szacował ten ciągnik? W tej skrzyni, w tym silniku, w tej mocy? Ile ja bym dał? Ile ty byś dał? Powiem ci, myślałbym już nad ceną 450, to już tak 470 to już tak robi się, zależy od wyposażenia. Ale 500 to już była górna granica, nie? Górna granica 500. Tak, w mówisz. porównaniu do tych zachodnich maszyn, no to no bardzo wygodne jest te F1, F2 do ustawienia prędkości, no super. Nie musisz sobie tym kółkiem tam kręcić, nie? Tylko Tak, tutaj wrzucasz. mam pod tym, pod joystickiem. Tu jest przerąbane na tej drodze, bo tutaj jest tak ruchliwa. Ja Ci będę mówił, tutaj jest wolne non stop. Wolne. Też się w miarę przyjemnie jedzie, bo ten pług ma amortyzowaną wieżyczkę i nie czuć tych dziur, ale No jakby właśnie. było na sztywno. Troszeczkę bardziej by podskakiła przód, nie? Mhm. Super. Zahamował. Wszyscy myślą tak jak ja, czyli ograniczają te przemysłowe ziemniaki. No niestety, no. Cena robi swoje, tak? Jak ktoś się słabo opłaca teraz, tak? Względem rzepaku. Posiejemy rzepak na 3 tony, to mamy dochód tyle co w ziemniaku. Dokładnie. Bez pracy, nie? Bez pracy.
No ja, znaczy, jakaś tam praca jest, ale na pewno o wiele mniejsza niż w tych ziemniakach, nie? Tak. Tu przy ziemniakach to jest ogrom robot. Tym bardziej teraz paliwa średnio na hektar 1000 zł wychodziło od zasadzenia do zbioru, nie? Ja cię kręcę. No, także sporo paliwa idzie na 1 hektar, nie? I jedziemy na wjeżdżamy w pole. Jaka tutaj jest ziemia? Mniej więcej jaka klasa? 4B. Czwarta B. Góra to 5. Te skrzynie bezstopniowe, one mają ogromną zaletę, bo jakąś wolną pracę w jakiejś mulczerze czy w czymś, to musisz jechać wolno, mieć pełne obroty. Tak. A tam potrzeba koni Tak. do mulczera, tak. U mnie był raz serenówką takim 200 koni, to... Tylko, że miało za szybko jeszcze skrzynię właśnie, bo miałem zwykłą taką, nie? No właśnie. Bardzo powolnie bym miał te pełzające, ale to i tak... A tutaj możesz sobie ustawić maksymalne obroty silnika i 1 na godzinę, nie? No właśnie. Masz To jest- ogromną moc w bardzo małej prędkości. Tak samo była tutaj Waltra, też jeździła właśnie pod tymi słupami na wykaszali, też mulczerem, to też miała awarię i bardzo chwalił tą skrzynię, nie? Mówi, że nic się nie dzieje i tylko robić, nie? No i mamy tu stanowisko po grochu, a z tyłu jest po pszenicy, nie? I taką mamy górkę, także zobaczymy co to będzie, jak to będzie chodzić. Tutaj już czymś robiłeś, widzę. Czy to było Talerzówka tylko, żeby, Talerzówka. wiesz, ten popłoń, że nie rósł, nie? Ogólnie pług jest ustawiony, nie? Wiesz co, musimy go na pewno rozłożyć, No. czyli pierwszą sekcję masz tutaj, to jest obrót pługa i rozkładanie. Czyli trzymasz, w sumie możesz sobie ją zablokować i on już się sam obraca. I teraz zwróć uwagę, on jeszcze się nie rozłożył. Tam, bo tam ma blokada? Trzyma i teraz się dopiero rozłożył. Aha. Ale my będziemy w drugą stronę, ale i tak, w tą stronę, w tą samą klikasz, odwraca się, tylko musisz zwrócić uwagę, żeby on się rozłożył do końca. Bo Wysokość pługa też trzeba troszeczkę wyżej dać, nie? Już- Czy to jest na maksa? I już jest rozłożone na maksa, czyli Aha. wracasz sobie tą sekcję. I teraz tutaj będziesz miał głębokość. Ja miałem gdzieś tam sobie około wyregulujemy. 8, już pamiętam mniej więcej. Uwaga. Aha. I teraz tak. Może inaczej, wiedźmy I kawałek, będziemy zróbmy. sobie Tu masz podnoszenie, No. opuszczanie. To działa tak, na 2 razy. Czyli żeby opuścić, musisz kliknąć raz i drugi raz. Okej, to przeoramy. Bo żeby w trakcie móc sobie też zatrzymać, nie? Czyli do góry też raz Wiem, o co i chodzi. drugi raz. A, żeby przypadkowo nie nacisnąć na przykład tej funkcji trzeba 2 razy za każdym Wiesz razem. co, nawet nie o to chodzi, ale chcesz zatrzymać w którymś punkcie, no to wtedy w tym punkcie sobie zatrzymujesz, nie? Drugim kliknięciem. Oczywiście już pamiętam, że trzeba włączyć tryb tym, tak? Tak jest. Ten Jest na jest. pół. I teraz przed inapem, masz pod F5. No faktycznie jest tam. I już wszystko masz. 8 na godzinę myślę, że będzie idealnie.